Nie zabiadaj. Witajcie na kanale Podróże Karolci. Dzisiaj zabieram Was na szybką wycieczkę po mieście Cadiz. Trochę, kochani, brudna szyba, ale dotarliśmy do Cadiz. Po polsku Cadiz, ale wolę mówić Cadiz. I powiem Wam, że wygląda to naprawdę mocno sympatycznie. Idziemy na śniadanko. Pokażę Wam kawałek części Cadixu, tam gdzie jesteśmy, przy hotelu. Niestety miało być dzisiaj pełne słońca, ale jest zachmurzone i tak wychodzi, przebija się. Zobaczymy, jak damy później radę na plaży, bo w porównaniu do naszych poprzednich temperatur to dzisiaj jest rzeźko. Czuć taki trochę delikatny, nie powiedziałabym, że to jest chłodek, raczej wilgoć taka bardziej. Inna wilgotność. Jeszcze jakiś sosik dostałem. Ja też. Witajcie w Cadiz, mieście, które nazywane jest perłą Andaluzji. Położony jest on na niewielkim półwyspie i otoczony niemal z każdej strony oceanem. Jest jednym z najstarszych, nieprzerwanie zamieszkałych miast Europy. Jego historia sięga ponad 3000 lat. Promenady, złote plaże, zabytkowa katedra i wąskie uliczki pełne życia. Wszystko to tworzy klimat, którego trudno nie pokochać. Halo? Nie zabiadaj. To właśnie tutaj pojawia się James Bond. W 2002 roku Cadiz stał się planem filmowym jednej z części słynnej serii Śmierć nadejdzie jutro. Dlaczego akurat to miasto? Otóż Cadiz zagrał Hawanę. Good morning. Z powodów politycznych ekipa nie mogła kręcić scen na Kubie. Dlatego producenci zaczęli szukać miejsca, które oddaje jej klimat. I znaleźli je właśnie tutaj, w Andaluzji. Wąskie uliczki, kolonialna architektura i światło południowej Hiszpanii idealnie wpisały się w obraz karaibskiej Hawany. Mieszkańcy mogli na własne oczy zobaczyć, jak ich miasto zamienia się w plan filmowy pełen kamer, rekwizytów i gwiazd kina. Na kilka dni Cadiz stał się centrum filmowego świata. Sceny z Bondem kręcone w mieście do dziś są wspominane przez lokalnych przewodników i stanowią atrakcję dla turystów, którzy chcą zobaczyć miejsca znane z wielkiego ekranu.
No i teraz, kochani, wychodzimy ze starej części Starego Miasta Cadiz i przechodząc przez tą bramę będziemy wchodzić już do nowej części, w której jest nasz hotel. Bardzo fajnie spędzony dzień. Warto odwiedzić. Ma swój niepowtarzalny klimat. No dobra, może powtarzalny, bo trochę jak w Hawanie. Czasami się człowiek czuje, ale na pewno warto. Także polecamy i zmierzamy do Ciumkanka. Cadiz to jednak nie tylko plan filmowy. To miasto, które żyje własnym rytmem. Od barwnego karnawału przez dźwięki flamenco, aż po zapach świeżych owoców morza, serwowanych w małych tawernach. Tutaj każda ulica ma swoją opowieść, a każdy zachód słońca nad Atlantykiem wygląda jak scena filmu. Dziewczyny tańczą z sympatycznym widokiem. Można by było dołączyć. Dotarliśmy na zachód słońca. Miejsce jest bardzo klimatyczne. Mogę śmiało powiedzieć, kochani, że jest to najpiękniejszy zachód słońca do tej pory, jakikolwiek widziałam. To słońce wygląda naprawdę zjawiskowo. No i ta cała otoczka, która jest. Łódeczki, w tle płynie katamaran. Coś cudownego. Nigdy nie widziałam takiego słońca w zachodzie, szczerze mówiąc. Także, moi drodzy, tym oto akcentem możemy zakończyć naszą podróż do Kadysu i idziemy celebrować nasz zachód słońca z cygarkiem z Kuby. Do zobaczenia. Hej!
Dobra, nie wiem, czy mnie będzie słychać, bo tutaj wieje, jak widzicie na kajtach ludzie pływają, ale z Cadiz w drodze do Marbei zatrzymaliśmy się na plaży. Podrzucę Wam nazwę na dole w linku i może tutaj dodam też napis, jak się ta plaża nazywa. A jeśli podobał Ci się film o mieście Cadiz, to daj łapkę w górę i zostaw suba. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Podróże Karolci. Cześć!